Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na wywiad z udziałem prezesa zarządu spółki All In Games, panem Piotrem Żygadło. Z panem Piotrem porozmawiamy o ostatnich wydarzeniach w spółce. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie prezesie, zacznijmy od wyników finansowych za pierwsze półrocze. W pierwszym półroczu wypracowaliście prawie 5,3 miliona złotych zysku netto. W analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowaliście stratę w wysokości prawie 9 milionów złotych. Od stycznia do czerwca przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 12 milionów złotych. Natomiast po pierwszym półroczu 2020 było to 3,6 miliona złotych. W ostatnim czasie inwestorzy zwracali się do nas i do Państwa z takim pytaniem, czy tę dynamikę zysków i przychodów jesteście Państwo w stanie utrzymać? Tak, jesteśmy i na pewno utrzymamy. Być może nie z kwartału na kwartał, być może będą kwartały słabsze, będą kwartały gorsze, ale ogólnie rok po roku taką dynamikę przychodów, taką dynamikę zysków albo jeszcze większą chcemy utrzymać. Mamy na to plany, mamy projekty, które ukażą się już w przyszłym roku, które mają nam takie zyski zagwarantować. Być może na przykład przychody będą troszeczkę wolniej rosły, ale wtedy zyski będą rosły jeszcze szybciej. Pod koniec października w Centrum Giełdowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przedstawiliście Państwo nową strategię rozwoju spółki All In Games. Proszę powiedzieć o głównych założeniach tej strategii. Planujemy skoncentrować się na większych projektach z budżetami powyżej 20 milionów złotych, projektach takich jak Ghost Runner, projektach, które w założeniu mają sprzedawać ponad 1 milion kopii w ciągu pierwszego roku. Żeby to osiągnąć, będziemy rozbudowywać naszą grupę kapitałową, będziemy tworzyć spółki córki, w tym spółki deweloperskie, które będą miały za zadanie w przyszłości tworzyć takie gry. Będziemy też tworzyć spółki typu joint venture, czy też spółki celowe, do których właśnie z pomocą inwestorów będziemy pozyskiwać kapitał, częściowo własny, częściowo właśnie pochodzący od inwestorów, od funduszy, który będziemy przeznaczać na produkcję tych gier. Inwestorzy po ogłoszeniu strategii też zastanawiali się, w jaki sposób Państwo będziecie finansowali założenia tej strategii. Czy może myślicie Państwo o emisji, czy może w jakiś inny sposób będziecie finansować te poszczególne cele strategii? Zdecydowanie nie myślimy o emisji. Mamy na to inny plan. Prowadzimy już rozmowy całkiem zaawansowane. Jesteśmy w trakcie pozyskiwania tych środków. To nie jest tak, że sobie zapowiedzieliśmy i wymyśliliśmy, tylko mamy już w tym momencie ludzi, instytucje, które są skłonne nas poprzeć, które są skłonne zainwestować w te projekty, ale właśnie na poziomie spółek joint venture, spółek celowych, czy na przykład bezpośrednio w projekty, tak żeby właśnie nie rozwadniać już akcjonariatu. Niedawno powołaliście dwie spółki zależne, Ironbeard Creations oraz Happy Little Moments. Proszę powiedzieć, panie prezesie, jakie są główne cele dla tych dwóch konkretnych spółek? Jeżeli chodzi o Happy Little Moments, jest to spółka o bardzo specyficznym profilu, spółka, która ma być jej produkcje mają być pewnym zaskoczeniem. Tutaj spodziewamy się, że pierwszy projekt ukaże się już na początku przyszłego roku. Spółka do tej pory tworzyła technologię, teraz w przyszłym roku będzie wydawać i to całkiem sporą liczbę gier. Natomiast te gry są naprawdę bardzo niskokosztowe. Natomiast spodziewamy się, że będą to gry, które proporcjonalnie właśnie do swoich kosztów będą przynosić nam bardzo duże przychody, a także zyski. Są to też gry, które mają pomóc nam w promocji, stąd właśnie taka innowacja, inna specyfika tych gier i liczymy na to, że tutaj zobaczymy bardzo fajny efekt pozwalający na zintensyfikowanie przychodów z naszych innych projektów, z innych gier. Jeżeli chodzi o Ironbeard Creations, to jest dokładnie po przeciwnej stronie skali. To jest jeszcze mały zespół, ale zespół, który chcielibyśmy rozwijać. To jest zespół, który w tej chwili pracuje nad projektem, który ma przynieść setki tysięcy, na pewno ponad 100 tysięcy egzemplarzy sprzedanych w pierwszym roku. Natomiast chcemy, żeby kolejne projekty tego studia były już takie większe, konkretniejsze, żeby sprzedawać właśnie ponad 1 milion kopii każdego. I to nie są pobożne życzenia. Reakcje, które widzimy wśród osób, które widziały już prototyp stworzony przez Ironbeard Creations, są porównywalne właśnie do reakcji, które mieliśmy, kiedy pokazywaliśmy różnym partnerom prototypy gry, która się obecnie nazywa Ghost Runner. Stąd
właśnie widzimy, że mamy tutaj bardzo fajny zespół, bardzo fajne pomysły i projekty, które przełożą się na bardzo konkretne przychody. Panie prezesie, rozmawiamy o przyszłych projektach, natomiast chciałam porozmawiać przez chwilę o grze Czarnobylite, która już jest w sprzedaży. Przez pierwsze kilka dni po premierze ta gra sprzedała się w liczbie 200 000 kopii. Wiemy, że macie też Państwo plany na dalszy rozwój konkretnie tego projektu poprzez wydawanie DLC. Proszę powiedzieć, jak dużo będzie tych dodatków, czego mogą spodziewać się gracze i jaki w ogóle macie Państwo pomysł na dalszą monetyzację tej gry? Po pierwsze, przed nami jeszcze bardzo ważna premiera, jaką będzie wydanie Czarnobylite'a na konsolę nowej generacji. Tym bardziej, że w międzyczasie będą święta, więc liczymy na to, że na rynku pojawi się znacząco większa ilość tych konsol, więc sprzedaż na te konsole też się przeskaluje. Jeżeli chodzi o dodatki, mamy w tej chwili założony jakiś plan, ale jest to plan początkowy. Będziemy obserwować, w jaki sposób, jakie mamy współczynniki związane właśnie z zakupem tych dodatków przez obecnych graczy i na tej podstawie będziemy opracowywać dalszą strategię. Natomiast na pewno będziemy kontynuować strategię, którą opracowaliśmy dla gry Ghost Runner, czyli będzie to połączenie darmowych dodatków z dodatkami płatnymi, które tak zwanymi vanity packami, które dodają do gry elementy dekoracyjne, niekoniecznie są to dodatki, które dodają dodatkowe elementy rozgrywki. Większość zaplanowanych premier na ten rok, w zasadzie chyba wszystkie macie już Państwo za sobą, ale przed nami czwarty kwartał. Ten czwarty kwartał zwykle w branży gier wideo jest taki dość mocny, jeśli chodzi o sprzedaż, dlatego że są święta, są wyprzedaże. Proszę powiedzieć, czego Państwo spodziewacie się po tym okresie? Zdecydowanie spodziewam się, że będzie to nasz najlepszy kwartał jak do tej pory. Mamy taki zresztą cel, postawiliśmy przed zespołem, że chcemy pobić wszystkie możliwe rekordy. Zdecydowanie mieć najlepsze półrocze w historii spółki itd. I mamy naprawdę gigantyczną liczbę przecen promocji już zaplanowaną, już rozpisaną. Mamy kilka wydarzeń, takich dodatkowych eventów, które chcemy robić, żeby właśnie animować tą sprzedaż, żeby zachęcać graczy do zakupu naszych gier. Tutaj między innymi współpracujemy z firmą Clubie Games, z którą razem będziemy tworzyć właśnie taką kampanię promocyjną. No teraz mamy jeszcze przed sobą premierę. W tej chwili właśnie szykujemy się do premiery Paradise Lost na platformę Switch, gdzie też spodziewamy się, że będzie to gra, która zostanie ciepło na tej platformie przyjęta. Niedawno podpisaliście Państwo list intencyjny o utworzeniu akceleratora dla zespołów deweloperskich. Proszę powiedzieć coś więcej o tym projekcie oraz zdradzić, w jaki sposób on będzie finansowany. Tak jak mówiliśmy, jeżeli chodzi o finansowanie, staramy się właśnie tworzyć takie spółki celowe czy joint venture, gdzie będziemy zapraszać inwestorów zewnętrznych do partycypacji. Tak zresztą jak robią inne spółki w tej naszej branży. Jeżeli chodzi o specyfikę działalności, to chcieliśmy tutaj w pewien sposób wykorzystać nasze doświadczenia oraz doświadczenia ARP Games, którzy już mają za sobą pewien program akceleracyjny. Program, który przyniósł całkiem fajne efekty. Wydaliśmy grę Lumber Hill, która jest właśnie efektem tego akceleratora. Widzimy zespoły, które właśnie wyszły z tego akceleratora, które odnoszą sukcesy, więc wiemy, że wiedzą, jak to robić. My też mamy na swoim koncie pewne pozytywne doświadczenia, jeżeli chodzi o mentoring, o rozwój młodych, początkujących studiów i chcemy właśnie to wykorzystać, a z drugiej strony chcielibyśmy troszeczkę odciążyć nasz zespół wewnętrzny od prowadzenia tych nowych, młodych zespołów. Chcielibyśmy to właśnie przenieść do akceleratora, żeby tam były osoby, które się wyspecjalizują w tego typu działaniach, właśnie mentoringu, szkoleniu, pomocy młodym zespołom, w tłumaczeniu im, jak zrobić, jak dowieść najlepsze projekty, żeby tam opracować procedury, które będą to umożliwiały, a żeby zespół w Wolinie mógł się skupić właśnie na tych dużych projektach, o których mówiliśmy. Panie prezesie, proszę powiedzieć na koniec, czego inwestorzy mogą spodziewać się od All-in Games w najbliższym czasie? Na pewno dużych projektów, które może będą mieć duże budżety i duże przychody, a może będą mieć małe budżety i duże przychody. Natomiast na pewno będziemy koncentrować się teraz na projektach, o których będziemy wiedzieć, będziemy mieć większą pewność, że sprzedadzą się właśnie w konkretnych liczbach. Staramy się teraz już nie podpisywać tytułów,
które nie mają potencjału sprzedaży 100 000 kopii. Szukamy jak najwięcej projektów, które mają właśnie potencjał w setkach tysięcy, jeżeli nie w milionach kopii. Mamy wielu partnerów, mamy już rozpoznawalność na rynku. To nam bardzo ułatwia po wydaniu Ghost Runnera, po wydaniu Czernobylite'a. Jest nam dużo łatwiej rozmawiać z deweloperami, z innymi wydawcami, pozyskiwać zewnętrzne IP, niż to było do tej pory. I chcemy to teraz wykorzystać, żeby w nadchodzącym roku zaoferować jeszcze lepszą ofertę, wygenerować jeszcze większy zysk, no i oczywiście większe przychody. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku z udziałem prezesa Piotra Żegadło.